bardzo serdecznie, Jonasz Osmenda po tej stronie. Zapraszam na kolejny odcinek Q&A 6, gdzie staram się odpowiedzieć na Wasze pytania, rozwiać jakieś wątpliwości, rozpatrzyć sugestie i uwagi. Pierwsze pytanie. Stranger mówi, że szkoda, że tak zacnego RPG, jakim jest Fallout 2, jest zacnym RPG-iem, robiony jest shooter. Prędzej ucieszyłbym się, gdyby rozwijany był kolejny mod na miarę Restoration Project, Nevady i tak dalej. Różne są oczekiwania fanów. Oczywiście jak najbardziej się zgodzę. No nie każdemu się podoba. Znaczy większości się podoba. 98% ludzi w komentarzach twierdzi, że to jest super pomysł i faktycznie czasami znajdzie się ktoś, kto twierdzi, że jednak woli starego Fallouta niż to. No ja oczywiście szanuję to. Fallout 2 jest naprawdę świetnym RPG-iem. Nevada bardzo mi się podobała. Obecnie mam zainstalowaną i sobie pogrywam co jakiś czas. Świetny pomysł. Natomiast zwróć uwagę, że jest to bardzo wczesna wersja i jest w niej duży bardzo nacisk na CRPG. Drugie pytanie. Faraon TV pyta, czy gra będzie online. Powiem Ci tak, gdybyś mnie zapytał, czy będzie kooperacja, powiedziałbym nie. Gdybyś mnie zapytał, czy będzie jakaś możliwość multiplayera, to odpowiedziałbym, że robiłem kiedyś podobne rzeczy, które za pomocą połączenia LAN umożliwiały dwóm graczom granie na jednej na przykład arenie. To mógłbym zrobić. Natomiast czy to będzie online? Na pewno nie. Nie planuję tego. Nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o gry online. To jest w ogóle jakby inny rodzaj programowania. Inaczej trzeba do tego podejść. Ok, idziemy dalej. Matej Horwat, on tutaj sugeruje pewne rozwiązanie. Zamiast częstego otwierania systemu VATS i wybierania jakiejś części ciała do uderzenia lub do strzału, on tutaj sugeruje, żeby nasz pierwszy wybór zapisywał się i później żebyśmy mogli strzelać właśnie w tym trybie automatycznie, bez otwierania systemu VATS. Jest to dosyć ciekawe, co napisałeś, natomiast cała zabawa polega na tym i taktyka, żeby otworzyć jednak ten system VATS, który zwalnia czas, daje nam chwilę do zastanowienia się i ponieważ kosztuje 1 punkt akcji więcej, te wszystkie elementy, które wymieniłem, sprawiają, że ten system VATS jest jedyny oryginalny i nie warto go modyfikować na siłę. Bo wyobraź sobie, że masz postać z wymaksowaną umiejętnością broń palna, na przykład 150, to bardzo szybko wykańczałbyś wrogów, trafiając w głowę, a przypominam, że trafienie w głowę potraja zwykłe uderzenie, zwykły strzał, a jeśli jest dodatkowo krytyczne, to jeszcze podwaja. Także naprawdę bylibyśmy postrachem pustkowi bardzo małym kosztem. Tutaj ktoś, kogo imienia i nazwiska nie przeczytam. Tutaj widzę, że pytasz o poziom trudności. Powiem tak, faktycznie rozgrywka jest tu troszeczkę inna niż turowa, dlatego wszystko dzieje się szybciej. Musimy szybciej reagować. Dlatego jeśli staniemy twarzą w twarz z kilkoma przeciwnikami, którzy mają broń dystansową, faktycznie może być ciężko. Trudność rozgrywki będę balansował w miarę postępu gry, w miarę testów będę widział, czy faktycznie jest zbyt ciężko, czy nie. Natomiast jeżeli będziemy atakować w chwili obecnej grupy przeciwników z bronią białą, my mając broń palną będziemy mieli dużą łatwość w pokonaniu ich. Dalej, Kuba. On tutaj sugeruje, żeby dodać minimapkę. Wiesz co, mogę dodać taką minimapkę, jaka była w oryginale, która będzie cały czas widoczna, czyli czarne tło i zielone kropeczki jako obrys, na przykład budynków i czerwone kropki jako NPC. To da się zrobić. To na pewno gdzieś tam w pewnym momencie realizacji tej gry zrobię. Alucard Hell 8 dni temu zapytał mnie, czy zastanawiałem się, żeby dodać edytor map. Powiem Ci, że tworzenie edytoru map to jest zupełnie inna w ogóle, trzeba mieć zupełnie inne podejście do gry. Musiałbym już teraz zacząć to robić, póki gra się nie rozrosła i
tych wszystkich tabelek i kodu nie jest aż tak dużo, jak będzie za parę tygodni. Natomiast nie myślałem o tym, bo to jest naprawdę dużo roboty. Myślę, że przynajmniej tyle samo roboty, ile teraz włożyłem czasu w obecny projekt, w obecny postęp. Czy jest ustalona wstępna data ukończenia gry? Nie mogę na to odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, jak to będzie przebiegać wszystko. Póki co idzie fajnie. Wszystko, co sobie zakładam, jest realizowane. Także no ciężko powiedzieć, bo im więcej postaci dodaję do tej gry, im więcej animacji, tym więcej pracy jest nad tą grą. Także nie potrafię przewidzieć. Ta gra jest ogromna. Patrząc na te wszystkie assety, grafiki, które zostały użyte w tej grze, mówię o oryginalnym Fallout 2, uświadamia mi, ile czasu i pracy i pomysłów i na pewno testów musieli wykonać twórcy gry. No to jest po prostu naprawdę ogrom. Artif pyta, czy jest szansa integracji broni z innych gier Fallout, na przykład z Fallout 3 albo z Fallout 4. Wiesz co, musiałbym każdą broń wprowadzić ręcznie. I teraz pozostaje pytanie, czy będę miał potrzebę wprowadzić te bronie do tej gry, jeśli nie było tych broni w oryginale. Gamorin tutaj zwrócił uwagę, że drzewa są mało różnorodne i to bardzo kuje w oczy. No, zmieniłem to, widziałem Twoją wiadomość kilka dni temu i urozmaiciłem drzewka, które są generowane losowo. To znaczy ich grafiki są generowane losowo, tylko są różnorodne. Grim Joe Espada pyta, czy postronne NPC będą uciekały z pola walki, gdy podejmiesz walkę z jakimś przeciwnikiem. Wiesz co, musiałbym tutaj dodać nowe zachowanie, bo obecnie jest kilka zachowań, więc musiałbym tutaj dodać jakieś nowe skrypty, gdzie na przykład jeżeli przeciwnik ma niskie HP, ma małą ilość punktów życia, to na przykład odwraca się i zaczyna uciekać. To też mam w planach, ale póki co robię testy w systemie VATS, bo jeszcze mi to trochę zajmie. Wszystko działa tak jak należy obecnie, ale jeszcze trzeba zrobić parę rzeczy. Renard Fow tutaj zwraca uwagę, że podczas używania flamera efekt ognia powinien trwać troszeczkę dłużej, zanim zostanie postać podpalona. O ile dobrze zrozumiałem. Zakładam, że używałeś translatora, że nie jesteś Polakiem. W chwili obecnej wygląda to tak, że ten taniec śmierci, o którym tak niektórzy wspominali w komentarzach, to jest to po prostu efekt śmierci postaci. Czyli innymi słowy, jeżeli postać będzie miała 200 HP, to będziemy musieli zaatakować go, zgaduję, ze 3 razy z flamera, zanim się zajmie ogniem. Tutaj też zwraca uwagę, że to nietypowe widzieć postacie w widoku izometrycznym, kiedy gra się w FPS-a. No niektórzy widzą w tym coś uroczego, niektórym to nie do końca pasuje. Dobra, to wszystkie pytania, jakie przygotowałem i Wasze sugestie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że odpowiedziałem na Wasze pytania. Sugestie oczywiście albo biorę na bieżąco pod uwagę, albo dopiero po przeczytaniu i zastanowieniu się i ustaleniu też w komentarzach staram się ustalić z Wami, jak to ugryźć. Dobrze, ja się tymczasem żegnam i na razie do zobaczenia w kolejnej aktualizacji i do usłyszenia. Cześć.